Czy wiecie, że strona wyszukiwania na Instagramie, tak zwana Explore Page, może wyglądać zupełnie inaczej u każdego użytkownika? To oznacza, iż na mojej stronie wyświetlają się w większości inne posty i inne rolki niż na Twojej. Związane jest to z działaniami algorytmu podejmowanymi w celu jak najlepszego dopasowania pokazywanych treści użytkownikom Instagrama. Jako twórcy możemy to odpowiednio wykorzystać, a o tym, jak to zrobić, mówiłam w odcinku na temat algorytmu Instagrama, do którego link zostawiam Wam u góry oraz w opisie poniżej. A zatem rolki, które przeglądam, też będą różniły się od tych na Waszych profilach. I stąd pomysł na temat dzisiejszego odcinka. Cześć, tu Marcelina, witajcie na kanale Alternative, gdzie uczymy się tworzyć świetny content i ogarniać media społecznościowe w konkretny, zaplanowany, ale i kreatywny sposób. W tym filmie zaprezentuję Wam 5 moich ulubionych pomysłów na rolki na Instagramie i pokażę krok po kroku, jak je stworzyć. Będą to, można powiedzieć, szablony do wykorzystania, niezależnie od tego, jakie tematy podejmujecie na swoim profilu. Wszystkie przedstawione przeze mnie formaty bazują głównie na zdjęciach i tylko czasami na filmach. Wypróbowałam je na swoim Instagramie i tam też znajdziecie przykłady ich wykorzystania. Plus będziecie mogli użyć muzyki z tych rolek, co jest niezbędnym elementem, żeby Wasze Reels faktycznie wyszły zachwycająco. Zostańcie ze mną, a w kolejnych rozdziałach dokładnie wyjaśnię Wam, jak to zrobić. Pierwszy pomysł pokazuje zdjęcia przed i po. Niekoniecznie musi to oznaczać, że trzeba dodać zdjęcia przed i po edycji, ponieważ w tej wersji świetnie sprawdzi się na przykład temat Instagram, a rzeczywistość, czyli pokazanie najpierw tego, co publikujemy, czy pokazalibyśmy na Instagramie, a zaraz potem zaprezentowanie tych nieudanych kadrów, które najchętniej zostawilibyśmy tylko dla siebie. Sama prowadzę tego typu wyzwanie w każdy poniedziałek rano, więc jeśli chcecie zobaczyć, jak taka rolka wygląda w praktyce, to zachęcam Was do odwiedzenia mojego Instagrama. Ostatnio trafiłam też na świetną wersję tej rolki z wideo i pokażę ją Wam tu obok. Niestety bez dźwięku, ponieważ inaczej mogłabym naruszyć prawa autorskie. A więc taka mała uwaga, wszystko, co tu Wam zaprezentuję, będzie z tego powodu bez dźwięku. Ta rolka trwa zaledwie 8 sekund i łącznie będzie Wam potrzebnych 16 klipów w formacie foto lub wideo. Spróbujmy coś takiego stworzyć w aplikacji InShot. Najpierw importujemy 8 zdjęć, odpowiednio kadrujemy, a następnie zmieniamy ich długość na 0,4 sekundy. Dalej importujemy klipy wideo i odpowiednio skracamy na pół sekundy od pierwszego do czwartego zdjęcia lub filmu. Ostatnie 4 klipy wideo ustawiamy na 0,6 sekundy. Teraz układamy nasze klipy w odpowiedniej kolejności, czyli naprzemiennie, zaczynając od klipu wideo. Jeżeli używamy zdjęć, to formuła wygląda następująco. Pierwsze zdjęcie ma 0,1 sekundy, drugie zdjęcie 0,7 sekundy, a od trzeciego do siódmego mają 0,6 i 0,4 sekundy. Ostatnie zdjęcie ustawiamy na 0,4 sekundy. Muzyka, której używamy, to John Snip Original Audio. Pokażę Wam jeszcze, jak znaleźć ten utwór i wykorzystać go u siebie. Wystarczy, że wejdziecie na mój profil na Instagramie, następnie otworzycie rolkę, którą przed chwilą omawiałam, klikniecie w utwór znajdujący się na dole po lewej i go zapiszecie. I teraz, kiedy będziecie tworzyć rolkę, to podczas wyboru muzyki wejdziecie w listę zapisanych utworów i wybierzecie ten odpowiedni utwór. Pomysł numer 2 to typowa rolka złożona ze zdjęć. Aby ją stworzyć, będzie nam potrzebna ich całkiem spora ilość, bo aż 68 obrazów. Tego typu wideo świetnie się sprawdzi, żeby pokazać na przykład zdjęcia z podróży, czy jakiegoś ciekawego wydarzenia. I już Wam pokazuję, jak ją zrobić. Do aplikacji InShot importujemy obrazy. Po pierwsze,
kadrujemy wszystkie i przy okazji wspomnę jeszcze, że na moim kanale na YouTubie znajdziecie odcinek o aplikacjach na telefon do edycji wideo, w którym m.in. szczegółowo omawiam, w jaki sposób sprawnie używać apki InShot. Link zostawię Wam u góry i w opisie poniżej. Ok, kiedy wszystkie fotografie są gotowe, skracamy je do 0,1 sekundy i tak zostawiamy pierwsze 56 klipów. Kolejne 5 będzie miało 0,2 sekundy, następnie kolejne zdjęcie 0,3 sekundy, dalej 0,6, 0,5, 0,6, 0,6, 1,1 i 0,4. Jeżeli nie macie aż tylu zdjęć, to niektóre z nich możecie powtórzyć. Przewijają się one na tyle szybko, że odbiorcy ciężko będzie to zauważyć, zwłaszcza jeśli, tak jak u mnie, dodane obrazy są do siebie bardzo podobne. Muzyka, której używam, to xxi.vision Showcase. Rolka numer 3 jest zbudowana w następujący sposób. Rozpoczynamy klipem wideo i chociaż można tutaj wstawić zdjęcie i opis, trwającym 1 sekundę. A następnie importujemy 46 zdjęć, które ustawiamy na 0,2 sekundy. Zwróćcie uwagę, że na końcu dodałam wezwanie do działania, czyli prośbę o zaobserwowanie mojego profilu, jeżeli ktoś chciałby nauczyć się pozowania. To nie przypadek, ponieważ właśnie tego tematu dotyczy ta rolka, bezpośrednio odnosząca się do mojego odcinka na YouTubie o pozowaniu z przyjaciółką. Wrzucę Wam do niego link tu u góry i w opisie. I to w zasadzie cała formuła. Wasza rolka może pokazać, jak krok po kroku wykonać jakiś przepis, wyedytować zdjęcie, wykonać zestaw ćwiczeń lub ulubiony makijaż. Wszystko zależy, z jaką niszą związany jest Wasz profil na Instagramie. A utwór, którego użyłam, to Moderate A New Error. Kolejny pomysł jest jednym z najprostszych. Będzie bowiem nam potrzebnych tylko 10 zdjęć. Warto dobrze przemyśleć zatem, co to będą za zdjęcia. Powinny bowiem robić wrażenie i umieć zatrzymać widza na dłużej. W tego typu rolce zatem sprawdzą się nasze najlepsze fotografie, na przykład z danego miesiąca, sezonu czy dotyczące konkretnej tematyki, na przykład fotografii krajobrazowej. Możemy ten format wykorzystać również jako swojego rodzaju tutorial. A więc importujemy 10 zdjęć do aplikacji InShot, kadrujemy i skracamy wszystkie do 1 sekundy. Wydłużamy tylko pierwsze zdjęcie do 1,3 sekundy. I gotowe. Do tej rolki korzystamy z utworu Avion Pieces. W ostatniej rolce bardzo ważna jest synchronizacja dźwięku z obrazem, ale jak się okazuje, wcale to nie jest takie trudne, kiedy znamy formułę. A więc na początek dodajemy 4 klipy wideo i ustawiamy ich długość na 1 sekundę każdy, a następnie importujemy 10 zdjęć i skracamy je do 0,5, czyli pół sekundy. Wiem, że tego nie słyszycie, ale w tym utworze, w momencie, kiedy pojawiają się zdjęcia, wokalista zaczyna odliczać od 1 do 10, co wzmacnia cały efekt i sprawia, że widzowie chcą obejrzeć tę rolkę do końca. A to zwiększa jej szansę na trafienie do jak największej liczby odbiorców, na czym oczywiście nam jak najbardziej zależy. Na koniec wspomnę tylko o tym, że rolki służą zdobywaniu nowych obserwujących. Dlatego musimy zawsze o tym pamiętać, tworząc je i starać się pokazać w nich, jakie tematy podejmujemy na naszym profilu. Nie może to bowiem wyglądać tak, że rolki będą się miały nijak do innych publikowanych przez nas treści, ponieważ nikt nie będzie chciał zostać u nas na dłużej, jeśli na przykład któraś z naszych rolek mu się spodoba i wejdzie na naszą stronę profilową, a tam znajdzie zupełnie inne materiały.
Więcej o tym, czym jest rolka i jak się nią posługiwać na swoim profilu na Instagramie, mówiłam w odcinku 36, do którego link zostawiam Wam u góry oraz w opisie poniżej. Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, zostawcie proszę łapkę w górze i zasubskrybujcie mój kanał po więcej tego typu treści. A jeśli szukacie więcej pomysłów na rolki na Instagramie, to zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich odcinków o tym, jak szybko stworzyć rolkę z napisami oraz 5 pomysłów na rolki zrobione ze zdjęć, które możecie połączyć z tymi przedstawionymi przeze mnie dzisiaj. Który pomysł podobał Wam się najbardziej i zamierzacie wypróbować go u siebie? Dajcie mi proszę znać w komentarzu poniżej. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.